Dzień dobry. Mamy ostatni dzień w Grecji. Drugi dzień, bo musimy przejechać z Pelopones aż do Igumenicy na północ, żeby dostać się na prom do Włoch. Taki jest plan na dzisiaj. Troszkę drogi nas czeka, jakieś 500 km. Po drodze jeszcze jakieś tam dodatkowe atrakcje powymyślaliśmy, ale nie wiem, czy z nich skorzystamy. Zobaczymy, jak dzień się będzie układał i jak upał nas dojedzie, zwłaszcza na tym początkowym odcinku. Trochę mam obawy co do niego. Wczoraj strasznie nas zjechał. Zakręcimy sobie koło ładnego drzewka. Tutaj na wprost jest chyba zielona cytrynka, albo właśnie też limonka. Jak nastrój przed dniem? Póki nie upało, jest super. Wypoczęłaś troszkę? No, wygląda jak jakaś limonka. A nie, to fig... Nie, limonka chyba. Figi to już dojrzały. Współpracuje cały czas, gdzieś tam ciągnie nas w lewo przez te góry, nie da nam jechać przez wybrzeże. A nie miałaś ułożonej trasy, że już nie musisz przeliczyć, tylko po prostu masz tą swoją trasę. Z jakiegoś względu, mimo że sobie przeliczyłem przez wybrzeże, to i tak mi puszcza, bo jakby nie dodałem punktu na wybrzeże i to był może błąd, tylko od razu na ten most. Ale w aplikacji jak układałem trasę, to i tak ona leciała przez wybrzeże, więc nie wiem, co on tu stwierdził, że tak jest nagle lepiej w trakcie jazdy. I się uparł na to i już się tego trzyma. Ale to nic, jadę i tak jakby po mapie wizualnie, więc spoko. Tam jest jeden moment, w którym trzeba będzie skręcić po prostu w prawo, nie w lewo jeszcze raz i... Ciekawe, co sprzedają w tych buteleczkach plastikowych, takich jak po oleju, ale jest czerwone. Oliwek? Tak. Kolejny sklepik miał ułożony co drugi żółty napój i różowy. Nie wiem. Czy co, napoje słodkie jakieś? Szkoda tylko, że kładą te plastikowe butelki w pełnym słońcu. Bo nawet jak tutaj jedziemy teraz, no to wiesz, Google Maps wpisałem Igumenica, od razu tędy droga przez most prosto na Igumenicę i tyle, nie? A ten cały czas, nawet teraz, co zjazd, on chce, żebyśmy zjeżdżali, nie? Płaci się, czy się pokazuje bilecik tamten? Nie, to jest To jest chyba nowa. inna autostrada. Ale krzajówka, co jest? Masz? Kurde, ten telefon się nie chce ładować. Jedź wolno przez chwilę, to sobie Dobrze, schowam dobrze. na spokojnie w kieszeni. Pewnie. Mogę się zatrzymać też, jak potrzebujesz. Nie, no spoko. Nie byłem w stanie trafić na drogę, którą chciałem jechać. Okazało się też, że jazda całkowicie wzdłuż wybrzeża będzie bez sensu, ponieważ jest ono w większości zabudowane i stracilibyśmy bardzo, bardzo dużo czasu na to. Więc kompromisowym rozwiązaniem jest jazda po autostradzie przez godzinkę, ale w miarę blisko wybrzeża. Jakoś tam się przemęczymy. Chociaż autostrada to jest jednak zawsze kara w pewnym sensie, no ale trudno. Przynajmniej będziemy mieć czas na jakieś dłuższe postoje. No, nieźle to wygląda. Duże
No i też to jest w momencie budowy to był najdłuższy most na świecie. Taki podwieszany tego typu, więc pewnie też swoje różne uroki to musiało mieć, nie? Przy budowie. I jeszcze coś tam czytałem, że to jest obszar wyjątkowo aktywny sejsmicznie też. Więc też mieli dużo wyzwań. Czyli jego budowa musiała to uwzględniać wszystko. No tak. Spróbujemy się po drugiej stronie może gdzieś zatrzymać, bo tutaj nie ma nic. Most Rio. Jesteśmy już po drugiej stronie, opuściliśmy Pelopones. Zaskakująco duży most. I ciekawa konstrukcja, fajne wrażenie, gdy się jedzie przez środek i te przęsła się przesuwają. Ma się wrażenie, że się nigdy nie kończy. Teraz będziemy jechać już nie autostradami, tylko wzdłuż wybrzeża, mniejszymi uliczkami. Mamy upatrzoną pewną kafejkę, w której chcemy się zatrzymać, taką przy wodzie, żeby troszkę odpocząć. Powinniśmy ze wszystkim dzisiaj zdążyć i dojechać do promu na wieczór bez problemu. Dobra, wjechaliśmy w troszkę bardziej górzysty teren. Przeplatamy się co jakiś czas z autostradą, ale przynajmniej mamy swoją fajną, wręcz prywatną, krętą drogę. No i temperatura trochę odpuściła. Także damy radę. Odizolowana wysepka i na niej premium chatki, wille, palemki, jakaś enklawa, a wszędzie dookoła tak trochę biednie. Także ciekawe miejsce. Środkiem czy naokoło bulwarem? Decyduj szybko. Bokiem? Tak? Bulwarem? Mhm, bokiem, no. Przyjemna alejka. Dobra, z daleka wyglądały na trochę bogatsze te chatki, ale niektóre są faktycznie troszkę ciężkie. Ciekawe miejsce. No i objechaliśmy całą miejscowość. Ciekawe ułożenie na tej wysepce, cała zagospodarowana. I?
Garmin to umie drogę znaleźć. I teraz w dół? Ale ona na pewno nie będzie taka, że skończysz szpirem i płotem. Mam nadzieję, że nie. No, jest normalnie. To tylko wyjazd atrakcyjny z tej atrakcyjnej miejscowości. Aż mi się pod tą pierwszą górkę kontrola trakcji włączyła, czyli koło już zaczynało w miejscu kręcić na jakimś żwirku. Ała, ale dostałem jakimś dziadostwem w szyję. Ewidentnie, nie w szyję. Ewidentnie ta miejscowość nas nie bardzo lubi. Miała być ładna knajpa, dostaliśmy tosta z chipsami. Było gorąco, ludzie się wydzierali, a wyjazd z niej, kurde, gorszy niż w górach Szutry. Może trzeba było wybrać inną knajpkę. Ale ogólnie spoko, no przynajmniej w tym. Nie, no dobrze, no krótka przerwa na lemoniadę dobrą, więc chociaż tyle, nie? No, lemoniada i kawka, super. Tak. Mamy około 110 km do Ekumenicy. Stamtąd startujemy promem, natomiast po drodze mamy jeszcze do odwiedzenia Leukadę czy Lewkadę i jakieś 20 km łącznie pętelka, także zahaczymy sobie, zobaczymy jak to wygląda i później polecimy już dalej na prom. No i przed nami Leukada. Trzeba dojechać troszkę jak do Wenecji takim pomostem i całe miasteczko jest na wodzie. Wygląda dość urokliwie. Ma ciekawe rozwiązanie kładek dla pieszych. Bardzo ładna kładka. Dużo ludzi. Taka grecka Wenecja dosłownie. Tylko mniej ludziów. Tylko mniej ludziów, no super.
O, jest i nasz most. Nagramy go z drugiej strony, bo nam wcięło wcześniej kamerkę przed busa. Mam wrażenie, że no, szybciej jest lepiej po tym jechać niż wolno. Mniej wibruje. Ciekawe, że zostawili na przykład tutaj takie działa po prostu na widoku na zewnątrz rdzewiejące. Dla turystów duży plus. I nie wszystkie są zaspawane. No, deska jest, pełny bagażnik. California Beach. Kolorki ładne. Też podróżują stylowo. Nie tak bardzo jak my, ale... Ale patrz, temperaturowo tutaj srogo i tak, nie? Mimo, że jesteśmy pod wodą. Nawet jak podniosłem kask, to czuję, że jest no gorąco. W zasadzie to samo co na powierzchni. A spodziewałem się, że pod wodą to się mega schłodzi. Robimy deczko widokową trasę do promu, nie tą najkrótszą. Dołożymy 40 minut, ale jest szansa, że zobaczymy całkiem ładne potoki i górki. Także wybraliśmy tą nieco dłuższą trasę pomimo upału. Ale żal nie skorzystać, jak się już tu jest. Na przypadkową dziurę, a tu plac zabaw z huśtawką z dzieciństwa. No czekaj, daj mi wejść. Ui, oj, A to nogi nie mi się pamiętam. tu nie mieszczą. Nie, to nóżki muszą być wyżej. Opierasz się na tym, co huśta. Musisz stać niżej. Ja się tu nie mieszczę. Trzeba było nie rosnąć. Ale nie pamiętasz zasady w dzieciństwie. Nie można zahamowywać huśtawki wszystkim dzieciom, żeby wejść. W nią trzeba wskoczyć, jak się rusza. I tak samo Co za ci schodzisz. sekret? Nigdy nie byłem huśtawkowy, bo zawsze mi choroba lokomocyjna się włączała w parę A sekund. teraz jak? Nie wiem, na razie się trzymam. Ale głupki. Popatrz sobie kogoś miejscowego, który się patrzy na tę scenę. Ui.
Souli Village. Czuję Ta dobrze. droga jest coraz mniejsza. Ojej. Jakby coś nagle z naprzeciwka wjechało, to grubo. Garmin jak zwykle piękne skróty znajduje. Tak, jakoś wynalazł drogę po swojemu. Jakie profile w ogóle w zakrętach? Ostre. Wszystko takie dzikie tutaj, w tej dolinie. Praktycznie I ludzi wydaje nie ma. się chwilowo opuszczone właśnie. Może tutaj ludzie przyjeżdżają tylko na wiosnę. Każdy obszar w Grecji funkcjonuje w innych strefach Na rocznych. inną porę roku, no może. I właśnie dlatego, moi mili, wybieramy drogę 40 minut dłuższą, a nie najkrótszą, gdy jedziemy motocyklem. Bo później wpadamy na takie perełki. No to wybornie. Dobra, i teraz jak znaleźć terminal 10 w tym Nie całym mogłeś mią? zapytać. Powiedziała mi prosto prawo. Więc... O wow. To jest już ten wjazd? Nie wiem. Jeszcze dla motocykli jest osobne. Czy stoimy wszyscy razem? Ona ci trochę przesuwa. Kierowcy tirów.
bardziej. Fajny ten, na tirze rysunek. Niko, 3 lata. Fajny. Ciekawe, czy sprawdzają już tu bilety? Nie, tylko poganiają. Barry, Tickets. we have. Do you have tickets? Yes. Can I see? Your passports? Nie przygotowani. Lepsza kontrola tu niż na granicy. Znaczy, no to jest granica w pewnym sensie. No tak. Weźmiesz mi? Dobra, i tak stoimy, także spoko. Tam z przodu jest autko. No i tutaj 10. No tu już jak pójdziesz, to już luźno. Dobrze. Ale sprawdzają dowód i wszystko przy check-inie w biurze, tu drugi raz. I jeszcze pewnie 3. raz przed statkiem nam sprawdzą. Może już nie. Może to już jest w miarę luźno. Dobra, 7. Venturis Ferris. Mniejszy. No. You now. Not together inside. Ah, yeah, yeah. Sorry, with the luggage we can take it off inside? Yes, Yeah. down is inside. Jeszcze raz bilety? Mhm. Ojej. Can go inside.